Kolejny dzień upałów. Słuchajcie, my trafiliśmy tym razem na same upały. Zaraz Wam pokażę, jaka jest temperatura. Mamy godzinę 14. Nie chcieliśmy szybciej wychodzić z domu, ale i tak jest bardzo gorąco. Dzisiaj uderzamy na plażę Kalimaki. Kalimaki to jest 2 przystanki dalej jak Edem, ale chcieliśmy zmienić, nie chcieliśmy już codziennie na Edem. Pewnie zakończymy tam zachodem słońca, bo tam jest jednak najbardziej piękny zachód słońca, ale zobaczcie, jaka jest temperatura tutaj. Przyjechaliśmy 6 na ostatni przystanek i już nie czekaliśmy na 7, bo 10 minut. Stwierdziliśmy, że ten jeden przystanek sobie podejdziemy. Tutaj właśnie wzdłuż mariny, bo też jest przepięknie, ale już Wam robię zdjęcie i pokazuję Wam, jaka jest temperatura w tej chwili. No to tak jak widzieliście, fajnie mi zrobiło z rozbitym jajkiem, czyli można jajka smażyć. 38 stopni, słuchajcie, my jesteśmy troszeczkę tutaj, że tak powiem, no trochę musieliśmy zmienić swoje plany, ponieważ wczoraj mieliśmy jechać tam na sam dół za jeziorem. Jest piękny Sumbi i tam autobusem można dojechać. Jest ta świątynia Posejdona. No i słuchajcie, co się wydarzyło. No, o godzinie 4 jest ten autobus, ale niestety jakoś tak się złożyło, że coś robiliśmy z dzieciakami, w domu pakowaliśmy jeszcze córkę, no i stwierdziliśmy, dobra, nie jedziemy, bo już jest za późno. No i tak sobie siedzieliśmy na plaży już w Edem, bo pojechaliśmy w końcu na plażę. A tu się okazuje, dostaliśmy informację, że wybuchł pożar. Rzeczywiście jechały straże pożarne, zaczęły latać helikoptery. Myśmy byli zdziwieni, bo to takie duże helikoptery. Mogę Wam je pokazać również na tym filmiku. Powinniście je widzieć. Ale od razu Wam powiem tak, sytuacja wyglądała w ten sposób, że w okolicach właśnie Sumio wybuchł pożar i niestety część drogi była zamknięta. Więc takie szczęście w nieszczęściu, po prostu nie pojechaliśmy. A jakbyśmy pojechali, to pewnie byśmy gdzieś utknęli. I w takim upale, słuchajcie, no nie byłoby to super przyjemne, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że drogi były tam zamknięte. Nie wiem, czy tam się wybierzemy, jest taki plan, ale musimy zobaczyć, czy tam wszystko się uspokoiło i wszystko ok. Także czasami, no niestety, matka natura rządzi i zmieniła nam plany. O i zobaczcie, jesteśmy. Ja się cieszę, że jest wiaterek, ale właśnie o tym wiaterku dzisiaj czytałam, że on jest bardzo zdradliwy dla tej pogody, bo jak tylko się zacznie coś palić, to niestety ten wiatr przynosi ogień. Słuchajcie, smutne, bo będąc na wakacjach, no człowiek chce się zrelaksować, nie myśli o tym, co może być. Także moja tylko taka prośba i uwaga, jak będziecie dbać o to, żeby nie zostawiać żadnych papierków, śmieci i tak dalej, bo butelek, no bo to może wywołać pożar. O, tutaj zobaczcie, lokalsi się kąpią. To dużo osób w ogóle tak przy skałkach się kąpie, z takich lokalnych osób. No ale to trzeba już umieć pływać, nie tak jak ja. Chociaż dzisiaj znowu zostawię moja deska. I kapelusz, który mi zwiewa. Przepraszam, że tak przyszłam kamerą. Kapelusz mi zwiewa, a kapelusz musi być, bo tutaj po prostu głowa to by zwariowała. Tak, tutaj już, słuchajcie, dochodzimy. Tu mamy taki cypelek, ja tutaj byłam z dzieciakami w kwietniu. To było fajnie. Tutaj widzicie, za tym płotem jest ta część bezpłatna. Można sobie śmiało wejść. Nawet można sprzęty wypożyczyć. Tam dalej, gdzie są już te parasole, to myśmy siedzieli, oczywiście w lutym można było wykorzystać za darmo, a teraz pewnie trzeba będzie za wszystko zapłacić. Ale cienia coś tu nie ma, a my parasolki też nie mamy. Słuchajcie, mamy prywatną palmę, fuksło nam się, na razie nikt nas... To są takie miejsca, gdzie można usiąść, ale ewidentnie siedzimy trochę w cieniu, trochę na słońcu i zaraz nura do wody, co? A może pada sobie weźmiemy? Spróbujemy? Ciekawe, ile kosztuje. Pójdę się dowiedzieć. Słuchajcie, to nasza miejscóweczka. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. No tam można sobie korzystać z innych uroków i ja już idę do męża. Patrzcie, jaka woda. Po prostu woda jest boska. A oni tutaj będą jeszcze coś uruchamiać i pływać. Więc też fajnie. Ale ktoś mi zabrał moją deskę znowu. Halo, proszę pana. Pan mnie słyszy? Pan bardzo lubi moją deskę tenisową. Śmieję się, bo ja naprawdę ciężko mi się jest nauczyć pływać, zwłaszcza w moim wieku. Ale zobaczcie, jak to jest fajnie. Naprawdę jesteśmy bardziej zadowoleni niż wczoraj, jak byliśmy. Bo tutaj jest tak bardziej klimatycznie. No i woda jest w ogóle... Wow. A bałam się, że zrobi tutaj falę, ale spoko, odpływa dalej. Ciekawe, ile taka atrakcja kosztuje tutaj, co?
Obserwuj te nasze ręczniki. Żeby nikt moje książki po polsku nie ukradł. Dużo tu jest Polaków. No, oni odpływają, widzicie? Odpłyną sobie i będą pewnie fajnie tam sobie dalej szaleć. Tu jest fajna ta plaża, powiem Wam, że jest fajna, ale tu, tak jak jechaliśmy tramwajem tego drugiego dnia na plażę, to dużo osób wysiadało. Jest takie dosyć popularne miejsce, ale chyba i tak mniej niż Edem. Edem jest jednak najbliżej centrum i tylko szóstką się przyjeżdża, więc stąd też pewnie tylko tam tyle ludzi. Słuchajcie. Muszę nagrywać, bo to jest bardzo słuszna uwaga. Bo to jest takie, ale czekaj, to można porównać te plaże jak taki Skegness u nas, prawda? Gdzie wszyscy mają najbliżej i wszyscy jadą. I się śmiejemy z mężem, że jak któryś z Greków, a mamy sąsiadów przecież, podjedzie na angielskie morze, to nie będzie wiedział, czy to kałuża brudna, bo tutaj to jest nieporównywalnie, no po prostu. Wiadomo, że morze jest inne tutaj ze względu na klimat, ale no Anglia ma ewidentnie syfiaste plaże, poza Korwalią, w niektórych miejscach oczywiście jest pięknie. Dobra, ja idę pływać, może Wam coś pokażę, czego się nauczyłam. A widzicie, dzisiaj też pojawiły się helikoptery, też lecą tutaj właśnie ze zbiornikami z wodą. One tak lecą, bo tam jest Hemnetus, tam jest ta górka, na którą wchodziliśmy w kwietniu i tam były te wielkie takie zbiorniki wody i tak lecą właśnie w kierunku Sumio, tam gdzie jest świątynia Posejdona. Na razie poleciał jeden. Słuchajcie, na razie Wam zdradzę tajemnicę. Tu są bardzo fajne toalety w Kalimaki i można z nich skorzystać za darmo. Idę teraz do baru po kawę, ale chciałam Wam zdradzić ten mały sekret. Zobaczcie. Dobra, chciałam Wam pokazać, gdzie jesteśmy, bo tu jest przystanek szóstki i stąd się właśnie tutaj, siódemki. Tutaj można wysiąść i przyjść sobie właśnie do Kalimaki. To jest tak pięknie, ładnie, ja się odwrócę, tylko tam siedzą kurcze ludzie i też nie chcę takich nagrywać, ale tu jest bardzo ładnie. Tutaj można przejść, jest plaża niestrzeżona. Tak samo, my ją widzimy po drugiej stronie, a tutaj jest, no może ja przejdę właśnie tędy, wiecie, bo tam bym nie chciała iść. Tu mam kawkę, Fredo Expressa, wiecie, że nie mogłam zapłacić Barclaysem, cały czas miałam odrzucenie transakcji, musiałam użyć zupełnie innej karty, co było dziwne. Nie wiem, czy jakiś stary system mają, czy Barclays się zbuntował i nie chciał mi płacić za kawę na wakacjach. Ale zobaczcie, tu są leżaczki, fajnie. Jak się przejdę tutaj wzdłuż morza, możecie sobie tutaj wynająć te leżaki oczywiście. Ceny są wszędzie podobne, 30-40 euro za taki leżak. Tutaj jest też fajnie, o zachodzi słońce, słuchajcie. No tutaj jest fajna ta plaża, tu są takie kamyczki. No teraz mi buty wpadają do środka, bo poszłam w klapkach. Bo są tak gorące kamienie, słuchajcie, że nie dajecie rady. Kamienie są po prostu niesamowicie gorące. W tej chwili pokazywało na termometrze 40 stopni. Także trochę gorąco. Ale tak jak widzicie, jest naprawdę fajnie. Zdejmę te klapki, bo one są po prostu niezbyt dobre do wody. Muszę jakoś z kawą sobie poradzić i z klapkami. Jakoś dam radę. Jest ok. Mąż pilnuje do odbytku, więc nie chodzi, ale zobaczcie, jak to jest fajnie. To jest tam, jest właśnie te kamyczki, tak można sobie tam pójść i posiedzieć tak samo, jak ktoś lubi. Teraz już mamy godzinę tak w 4:30, więc słuchajcie, zrobiło się naprawdę chłodniej, ale termometr jak nam pokazywał 40 stopni, ale odczuwamy taki, jakby było trochę chłodniej. 7:45, zobaczcie, ile jest ludzi. Jest tak dużo ludzi, że gołębi, że jestem w szoku. Przejdę tam kawałeczek dalej pokazać Wam, jak to ładnie. Oni mają tak niesamowity ruch, jeśli chodzi o pływanie. Zobaczcie, mieliśmy zmienić plażę na Edem, ale stwierdzamy, że zostajemy tutaj, bo powiem Wam, że jest fajnie. Zaraz tutaj jeszcze się przetransportuję jakoś. Kawałeczek dalej. Może mi się uda. To nie jest takie super bezpieczne chodzić po tych skałach, ale może kawałek mi się uda. Pięknie jest tutaj. Naprawdę bardzo lubię tą plażę. Tak, bardzo lubię tą plażę. Tylko trzeba uważać, żeby nie upaść. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Bardzo dużo ludzi tutaj jest. Ale i tak mi się wydaje, że jest mniej niż w Edem. Słuchajcie, dalej nie idę, bo się poślizgnęłam tutaj. Już mi się nie chce dalej iść. Już gdzieś sobie nogę obtarłam.
i będzie śnieg. No trudno, ale chciałam Wam to miejsce pokazać, bo jest naprawdę cudne. Tam jest druga plaża, tam dalej, ale tam na nią się zupełnie osobno wchodzi. Ja nie korzystałam i na pewno korzystać nie będziemy, bo zazwyczaj te miejsca są tak po prostu zamknięte i bez sensu jest płacić za to, żeby wejść, jak można obok z plaż korzystać za darmo. 20:51. Idziemy na zachód. Mam nadzieję, że teraz nie upadnę tutaj. O, słoneczko się schowało już za te chmurki, zobacz. Ale ładnie tu jest, co? Grecka plaga. Piękne zakończenie dnia. Jutro ma być chłodniej. I idziemy w góry. Taki jest mój plan. Ale pięknie, zobaczcie, 21:15. Tutaj Kalimaki ma swój klimacik. Jest fajna knajpeczka. Ale tutaj zobaczcie, jak jest pięknie. Naprawdę, Kalimaki jest bardzo, bardzo ładne. Jest takie inne niż Edem. Też Wam gorąco polecam. Tak, tu jest pięknie. Zobaczcie, ile ludzi. Tutaj będzie kino. Jest już, widzę, rozstawione. Jak szliśmy rano, to nie było widać. Tylko krzesełka. A teraz jest kino przy plaży. Fajnie, jest tak chłodniutko, słuchajcie. No ale jest 21:15. Już nawet 20. Już projektor naszykowany. Ludzie siedzą. Co będzie dzisiaj grane? Ale fajnie, co? Będzie... Ale to można, bo to jest publiczne, czy można tak sobie... W sensie takim, że tutaj będziesz siedział i też będziesz słyszał. Właśnie, o to mi chodzi. Że tak jak tutaj jest, to można siedzieć i oglądać. Chyba. No, ta atrakcja jest fajna, słuchajcie. Ludzie tutaj już widzę czekają, żeby wejść. Bardzo fajnie to wygląda. Ale my idziemy dalej, bo dzisiaj mamy jeszcze jedną atrakcję zapewnioną przez córkę. Mam nadzieję, że zdążymy, bo trochę się tu zasiedzieliśmy. Jak zdążymy, to Wam pokażę, a jeżeli się okaże, że jest to bardzo prywatna impreza, no to Wam nie pokażę, trudno. Musicie sami tutaj znaleźć jakieś fajne atrakcje, które się odbywają latem, jeżeli będziecie latem i zobaczycie wtedy, co ciekawego w Atenach wieczorem można robić. Zobaczcie, Urban Gallery. Takie właśnie piękne rzeczy się tutaj dzieją. Taka piękna sztuka, nie chcę ludzi nagrywać. Tak się tutaj świętuje. Urodziny DJ-a u małego artysty, znaczy u małego artysta jest dużo. Córka nas przyprowadziła, wow, słuchajcie, jesteśmy pod wrażeniem, jak fajnie Grecy się bawią. Fajne zakończenie dnia, już nawet nie wiem, która jest godzina, jest mega ciepło, mega przyjemnie. Pójdziemy jeszcze poszukać jego grafik, bo okazuje się, że on ma swoje grafiki tutaj również, ale obrazy ma bardzo ciekawe. Chłopcy sobie koszulki kupili, bo też robi print na koszulkach. No, fajnie poznać artystów.